wam już kaptura, żebyście mnie poznali. Tak, to ja, Przyziemna, witam się z wami. Bo jak ubiorę ten swój kubraczek, to wyglądam jak kosmitka. Znajdujemy się u nas na mini pasiece i będę teraz dokonywała przeglądu, sprawdzała, ile pszczółki mają pokarmu. To jest jedna rzecz, a drugą chciałam was poinformować również, że zakończyliśmy leczenie. Zakończyliśmy jeden etap leczenia warozy w sposób ekologiczny, który zastosowaliśmy ambrozol do tego i odsyłam co niektórych właśnie do odcinka o ambrozolu, jak go samemu zrobić i jak walczyć z warozą w sposób ekologiczny. To był jeden etap i w tym momencie, jak dokonam przeglądu uli tutaj i sprawdzę, jak sytuacja wygląda z pokarmem, przejdziemy do następnego etapu, do drugiego i w tym momencie stosujemy Tymowar. Jest to, ja już wam pokażę. O, proszę. I to jest właśnie to lekarstwo dla pszczółek, o którym wspominałam, Tymowar. Jest w takich listkach, ja za chwilę wam pokażę, jak on wygląda. I w jego składzie jest tymol, to jest wyciąg z tymianku. W tym roku nie chcemy tego sami robić, ponieważ pierwszy raz w ogóle staramy się nasze pszczółki leczyć z warozy w sposób ekologiczny i chcemy sprawdzić po prostu już na gotowym produkcie, który możecie kupić tylko i wyłącznie u weterynarza. Natomiast w przyszłym roku spróbujemy to zrobić sami. Dziękujemy jednemu z widzowi, panu Zbyszkowi Kowalskiemu, o ile się nie mylę, zapisałam sobie, ja przepraszam, tak, jednak dobrą mam pamięć, nie jest jeszcze ze mną tak źle, właśnie za tę poradę. On nas nakierował na tą drogę, sami też szukaliśmy, ale ciężko było to znaleźć, więc jeszcze raz dziękujemy. Dobrze, może ja w tym momencie przejdę do przeglądu uli i później wrócimy, jak będę nakładała paski właśnie Tymowaru, jak go się układa, ile się go daje, to za chwilę zobaczycie. Jeszcze raz może powinnam wspomnieć, pamiętajcie, my to robimy pierwszy raz u nas na pasiece, my nie jesteśmy ekspertami, tylko staramy się z wami dzielić naszym doświadczeniem, naszą wiedzą, co my u siebie robimy na siedlisku. Próbujemy wszystko zrobić jak najbardziej ekologiczny sposób. Czasami się posiłkujemy jednak lekarstwami, zależy jaka to jest choroba, czy u pszczół, czy u kur, czy u owiec. Dobrze, przechodzimy dalej do działania. Ja się teraz niestety ubiorę. A przestrzegam nowe osoby, które będą może w przyszłym roku rozpoczynać swoją przygodę z pszczółkami, żeby sprawdzić jednak ten kombinezon, czy na pewno wszystkie dziurki są pozamykane, bo ja ostatnio jedną miałam w środku, mi tutaj latała, nie wiem skąd się wzięła. Dobrze, ja przestawiam kamerę i lecimy. Dzisiaj mamy około 20 stopni, więc w miarę fajna pogoda, żeby jeszcze taki przegląd zrobić. Chociaż widzieliście, jak one zareagowały, nie były za bardzo zadowolone z tego tutaj, z mojej wizyty. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. W ogóle ostatnio mieliśmy takie wrażenie, że chyba wczoraj czy przedwczoraj były ataki innych pszczół. I nie wiem, czy jakichś rabunków tutaj nie było. Więc to też zobaczymy, jak ta sytuacja wygląda. Jest ich dużo, jest ich pełno. Ojej, ramka ciężka jest tutaj pokarmu bardzo dużo. Dobrze, przejdziemy dalej i zobaczymy, co tutaj się dzieje. Ojej,
Ramka tak samo, bardzo ciężka. Bardzo ciężka. Jest bardzo dużo pokarmu. I o to nam chodzi, prawda, przy zakarmianiu. Żeby jak najwięcej właśnie na zimę, żeby były mocne te odkłady, bo to jest nasz odkład. Nie wiem, czy pamiętacie. Jest troszeczkę wiecznie, ale no nic nie poradzę. Trzeba zajrzeć do ula. Dlatego pszczółki się denerwują. Chodźcie. Co ja patrzę? Ja szukam teraz czerwia w tym momencie, żeby wiedzieć, czy już się wszystko, że tak powiem, wygryzło. Znaczy nie wszystko. Ten czerw, który będzie, te pszczółki, które będą teraz na zimę tutaj grzały cały ul. O, tutaj mamy dużo czerwia jeszcze w tej ramce. Tak, nie będę jej wyciągała i Wam pokazywała. Dobrze, więc mamy akurat na przykładzie tego tutaj ula mamy w dwóch ostatnich ramkach jeszcze czerw. Więc co ja w tym momencie zrobię? Pokarmu mają bardzo dużo, więc w tym momencie nie będę im nic tutaj dokładała. I zaraz pokażę Wam, gdzie dajemy właśnie ten lek na warozę. Tylko zsunę, porządek zrobię. To wygląda w takiej postaci. Są to nasączone tak na takiej fizelinie, czy takiej delikatnej gąbce właśnie. To lekarstwo jest tutaj. I to dajemy na ramki, tam gdzie nie ma czerwia. Najlepiej gdzieś na skrajnych. Natomiast ja tutaj mam na tych dwóch, więc dam tutaj po przeciwległej stronie na ramce 5. i 3, z tego względu, że to jest odkład, który się składa tylko z 5 ramek. Tak będziemy je zimować, nasze pszczółki. O, no i tyle. I zobaczymy. Ja później sobie jeszcze tą dennicę wezmę, wyczyszczę i zobaczę, czy po kilku dniach jakie będą obsypy tej warozy. I tutaj wiecie co, mam taką zagwozdkę, będę musiała iść do Marcina, zapytać się, skonsultować się, co tutaj zrobić w tym ulu, ponieważ tak jak podobnie nie pokazałam Wam tej ramki, w różowym ulu ostatnia ramka była tak jak tutaj. Zaraz zobaczę, czy chyba nie ma pszczółek pod spodem. Spójrzcie, ja zrobię zbliżenie. Tutaj jest tylko nakrop i to w części zasklepiony. Natomiast tu to wszystko jest puste. Z drugiej strony mamy więcej tego nakropu, bo aż dotąd i już większa jego część jest zasklepiona. Natomiast mam dwie takie ramki, a jeżeli, no tak z tego co wiemy, mamy zimować, to powinno być
jak najmniej takich ramek właśnie niewypełnionych, powinny być one całe pokryte pokarmem i no szczerze mówiąc muszę się Marcina zapytać, bo nie wiem co mam robić. Mam podobne dwie takie ramki i no nie wiem, musimy to przemyśleć, czy odłożyć jedną tutaj ramkę z boku i niech one sobie to wyciągną. No nie wiem właśnie. Muszę do Marcina iść. Tak, to dalej ja, ciąg dalszy, bo tak jak Wam wspominałam, przyszłam skonsultować z Marcinem te ramki, których nie jestem pewna i doszliśmy do wniosku, że je usuwamy. Usuniemy. Dwie z tego niebieskiego i jedną z różowego. Bo dużo nam osób też mówiło właśnie o zagęszczaniu. Tak. Więc jak ramka nie jest, właśnie już nie ma czerwiu i jest stosunkowo pusta, to mówicie, żeby usuwać, żeby bardziej na czarno siedziały pszczoły. No to właśnie tak pomyśleliśmy, że to chyba o to chodzi. A ja chciałam Wam pokazać. A o tym owarze też mówiłaś, co nie? Wspominałam na To samym dobrze. początku. Bo wiecie, bo próbujemy przejść na taką typowo ekologiczną pasiekę, jakby raz próbowaliśmy z tą pastylką, my nie mówimy, że to jest złe, to nie jest ten, tylko nasz styl jest troszeczkę inny i byśmy chcieli zaryzykować. Dobra, mniejsza z tym. A ja chciałam pokazać Wam właśnie, jak Marcin tutaj już wysoko z deskami działa. Dzisiaj, popatrzcie jak to kupę czasu zajmuje. Dzisiaj zrobiłem te 5 desek i tam 5 desek. No i jeszcze tutaj to wszystko, te narożniki całe. I co gorsza, wczoraj były te narożniki już docięte i te deski były docięte. Tylko dokładanie, tam jeszcze jakieś takie wyrównywanie, bo mi się troszeczkę zgubiła lewa z prawą stroną. Naciąganie desek. Popatrzcie ile czasu. Mi to gdzieś mniej więcej na ile może to robię? 4-5 godzin. No. Ten kawałeczek. I ja wiadomo, że nie cały dzień, no bo człowiek ma inne rzeczy. No dzisiaj mam nadzieję właśnie jeszcze ten fragment tutaj zrobić. Ten, już Wam pokazuję, który. Pokaż. No tutaj. Aha, dobrze, podejdę z kamerą troszeczkę bliżej. Z kamerą wśród zwierząt. Tak. No i tutaj chcę ten kawałek zrobić łącznie właśnie z bokiem. Powiem Wam, że bardzo dużo idzie czasu na wyrabianie tych klocuszków Tak. z boku, ale później szybki jest montaż, no jak ze wszystkim. No niektóre deski są krzywe, popatrzcie tutaj jest niby ta sama, a wystaje. Normalnie ja jak berety to ja normalnie biorę piłę podłużnicę i obcinam kawałeczek. Ząbek, tak, żeby ją troszeczkę zmniejszyć. Każda ma, no to jest praca z drewnem, no jest i wybaczające, ale też im potrafi być męczące. A mi teraz zależy, żeby tu na tym poziomie, ten poziom z tym poziomem, zresztą ten poziom z tym poziomem, tam z tyłu, one muszą być w poziomie, ponieważ ja już dochodzę powoli do okna, zresztą wszędzie to trzymałem, ale na przykład tu mi się troszeczkę zgubiło, gdzieś na 3-4 mm i tu podnosiłem wyżej, a tam troszeczkę niżej. Mniejsza z tym. No i właśnie musi być równo, no bo przecież nadproże nad oknem jest równe i jeśli ta deska będzie wyżej, to będzie mega widoczne w tym miejscu właśnie, będzie krzywe. Dlatego Marcin oczywiście jest mistrzem zaślepiania swoich pomyłek, tu nikt się nie kapnie. Wiecie, Chyba, tu dotknę, tam dotknę, Klaudia nie patrzy, podszlifuje. Da. Nie gadaj, dobrze Ci to idzie. No. Dobrze. Ja jestem zadowolony ze swojej roboty, ale nie jestem zadowolony z tempa. Myślę, że byłoby szybsze, gdyby deski nie były takie, wiecie, w każdą stronę. Jakbyśmy mieli takie, wiecie, sztuczne, to się kompozytowe. A teraz nie, teraz robią takie drewno, jakieś takie super suszone, drewno. Że to już przestaje być drewnem. No to wiecie, to macie tam naprawdę prostą od linijki. Tak, to tylko chyba 200 zł za metr kwadratowy, czy coś takiego. Dokładnie. Także takie coś, żeby Wam przeliczyć, kosztowałoby nas 20 000 złotych deska na tego typu. No pewnie by się lepiej robiło, ale popatrzcie, jaki to jest ciekawe zjawisko, że no mniej więcej jak nawet liczyć, jeśli na materiał wydacie 20 000, to mniej więcej robocizna Was drugie tyle wyjdzie. Ale tak chyba się liczy, tak prawda? się liczy, no coś mniej więcej w ten sposób. U nas oczywiście jest to znacznie taniej, bo wszystko robimy sami, a deski jeszcze w dobrym czasie kupiliśmy, nie było najgorzej. No dobrze, to ja lecę dalej, wyciągam te dwie ramki, prawda? Tak, te dwie ramki, a z tego różowego też coś mówiłaś, nie? Z różowego jedną wyciągnę, ponieważ w tym lewym, skrajnym tym odkładzie,
w tym lewym skrajnym odkładzie, to widzieliście, tam było na gęsto, tam naprawdę było gęsto. Ja sama byłam zdziwiona w porównaniu do tego z tym różowym, bo w różowym to był nasz przecież taki łysek różowy, byliśmy z niego dumni, było dużo pszczół. O, Marcin tutaj atmosferę robi i klimat. Tak, więc niebieski skrajny po lewej stronie od kamery jest najlepszy. Znaczy najlepszy, wszystkie się dobrze mają. Tylko powyciągam właśnie niepotrzebne ramki, żeby nie były puste, skrajnego niebieskiego i różowego. To ja idę, mam nadzieję, że znowu już nie będą złe, bo wiesz jakie było wściekłe. Kurde. Ładna niby pogoda, Ładna ale jest wieje. Ale Wieje, i to tak jeden mniej numer. wieje. Wczoraj było jeszcze gorzej. Miałaś rację, że wczoraj No, nie było. wiecie, tam pszczółki nie lubią wiatru. Dobra, idę, żeby się nie rozszalało. Dobra, a ja mierzę i docinam następnych 5 desek. Dobra, nie przeszkadzam. Tu masz powałkę masz tutaj. Czekaj. Zobacz, widzisz, taka... Nierówna. No, ale tu jest zasklepione i tu troszkę, a tu pusto. Tu jest pusto. Trzeba zagęszczać, Klaudia. Siłą rzeczy Dobrze. masz tu powałkę, nie? Tak, dzięki. Widzicie, pszczółki są troszeczkę zirytowane i jeszcze cały czas wokół mnie latają. No nie za bardzo dzisiaj podobała im się moja wizyta. No też bym nie chciała, żeby mi ktoś do domu nieproszony zaglądał. Jeżeli chodzi o pszczółki, no to tak jak mówiłam, to zakończymy już te przeglądy, tylko wrzucę tą powałkę. No i co mogę powiedzieć? No trzymamy kciuki, ja jeszcze później wezmę, umyję, tak jak wspominałam, dennicę, żeby sprawdzić, jaki będzie obsyp. I powiemy Wam później w kolejnych prawdopodobnie odcinkach, jak przebiega proces leczenia pszczółek w sposób ekologiczny na warozę. Oby się udało.